Mijają dni, mijają lata, nigdy nie minie moda na Fiata. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Jako że pod ostatnim materiałem o Wartburgu ludzie zarzucali nam, że Classic Auto się nie zna, tym razem przyprowadziliśmy na plan właściciela tego oto wspaniałego, dużego Fiata, który też się nie zna i z największą przyjemnością opowie o zaletach, wadach tego pojazdu, jako że ma wątpliwą przyjemność poruszać się tym pojazdem na co dzień. No może nie na co dzień, ale od święta, bo nie nadaje się na co dzień ten samochód. Nowa wersja popularnego Fiata 125P. W porównaniu ze swym poprzednikiem jest to samochód ładniejszy, bezpieczniejszy, wygodniejszy. Jest to model roku 7.3, czyli generalnie samochód po pewnych zmianach, które niewiele zmieniły. Inżynierowie i konstruktorzy FSO systematycznie wprowadzają do polskiego Fiata zmiany i ulepszenia. Polski Fiat staje się coraz bardziej atrakcyjny. Na Placu Zamkowym w Warszawie nowy model wozu prezentowany przez Roberta Muchę budzi ogromne zainteresowanie. Mechanicznie, z tego co mi wiadomo, to tutaj nie ma dużych zmian. Jedyne wizualne zmiany w postaci przedniej atrapy plastikowej, zmiana schromowanej, klamki, skalpeli na kasetony. I z wizualnych chyba tyle, bo nic innego tutaj ja nie zauważyłem, jeżeli chodzi o typowego Fiata klasyka, tak? Dorzucili później silnik 1500 i ten egzemplarz ma silnik 1500. Duży Fiat konstrukcyjnie bazuje na modelu 1300-1500, czyli nie jest to włoski Fiat 125, tylko jest to tak naprawdę miks Fiata 1300-1500 z Fiatem 125, gdzie jakby od dołu jest to Fiat 1300-1500, między innymi z legendarnymi silnikami OHV, natomiast zewnętrznie jest to buda Fiata 125, aczkolwiek troszeczkę wymodelowana pod starszy typ podwozia. Zgadza się, bo w tym roczniku, kiedy my produkowaliśmy ten konkretny egzemplarz, Włosi już produkowali zmianę wizualną z innymi reflektorami, tymi lampami tylnymi, tymi wielkimi, jak miały tak zwane MR75 wzwyż do 91 roku, tak? Tak jak swego czasu Warszawa ustawiła polski przemysł motoryzacyjny na długie lata, tak samo na swój sposób stało się z dużym Fiatem, ponieważ jak powszechnie wiadomo jest to późniejszy Polonez, a pojedyncze części z tego samochodu też znajdowały zastosowanie w innych autach, które były produkowane w Polsce i to często były nawet jakieś drobiazgi, tak jak na przykład przednie kierunkowskazy ze Polonez ze światłami pozycyjnymi, które stosowano na przykład w samochodach Tarpan, czy tylne światła, które na przykład wyjeżdżały w autobusach Autosan H9. To, o czym właśnie Piotrek wspomniał wcześniej, czyli plastikowa atrapa, to jest jedyna chyba istotna zmiana widoczna w tym samochodzie, patrząc na niego od frontu. Tak jak właśnie Piotrek wspomniał, jedną ze zmian są klamki. Swoją drogą takie same klamki występowały już w Fiacie 125, produkowanym równolegle z polskim Fiatem 125P. I zastąpiły one po prostu skalpele, które poza tym, że pełniły dokładnie tę samą funkcję, były traktowane jako rozwiązanie przestarzałe i niebezpieczne w przypadku kontaktu z pieszym. Targi poznańskie. Nowa wersja Fiata 125P jak zwykle budzi zainteresowanie zwiedzających. Bagażnik, jak na swoje czasy, pokaźny. Tak, 360 litrów pojemności to było całkiem zacne. Całkiem zacna liczba objętościowo. Warto w ramach ciekawostki wspomnieć, że to jest dokładnie taką samą pojemność bagażnika miał późniejszy Polonez 20 lat później, a nawet 30. Łatwiej było go załadować. To prawda, ponieważ w dużym Fiacie klapa otwiera się tylko i wyłącznie z części metalowej, z wyłączeniem szyby. No i krawędź załadunku jest ździebko wyżej, ale generalnie tak samo wyglądało to w litrach. Ludzie narzekają na te duże Fiaty i inni ludzie przekonują, że one wcale nie są takie złe. Jak jest naprawdę? Bo mówię, że jeździsz tym samochodem sporadycznie, czyli na tyle, na ile pozwala kręgosłup i zdrowie psychiczne. Co jest nie tak? Albo może inaczej, co jest tak na początku? Co jest tak? Przede wszystkim to, że ten samochód na swoje lata ma ich 50, bo w tym roku skończył 50, wygląda jeszcze jako wygląda. Lakier jest oryginalny, ten samochód nigdy nie był remontowany z zewnątrz.
Więc wygląda nieźle jak na swoje lata i ludzie się oglądają, więc to jest na pewno jeden z plusów, tak? Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły Wam minusów. Dokładnie, do I tego na tym zaraz się dojdziemy. bardziej musimy skupić. Czyli generalnie to są rzeczy, które niewątpliwie wpływają pozytywnie na pracę silnika. To, że samochód powoduje, że ludzie się za nim oglądają i to, że po 50 latach wygląda bardzo dobrze. Natomiast co możesz powiedzieć o jakichś jego takich bardziej użytkowych zaletach, czyli zakładając, że to jest po prostu samochód, czyli nie patrzysz na niego przez pryzmat zabytku, że to jest po prostu gadżet, tylko że to jest po prostu samochód, jakim jeździsz, załóżmy, do pracy, do sklepu, ze sklepu do pracy. Wiesz co, do pracy bym nim nie pojechał. No i wreszcie polski Fiat w naszym życiu prywatnym. W czasie weekendów nie pozwala nam wypocząć. Do sklepu może bym nim się wybrał, Na drugą stronę ulicy. na drugą stronę ulicy. Generalnie jest trochę adrenaliny jeżdżąc tym samochodem. Dlatego, że stojąc w korku, no martwię się o to, czy się auto nie zagrzeje. Bo wiesz, w tamtych latach nie było takiego ruchu na ulicach, jak jest dzisiaj, No to prawda? prawda. Te skrzyżowania wyglądały trochę inaczej. Podjeżdżałeś, przejeżdżałeś i był git. No dzisiaj stoimy. Mam zawsze obawę, czy ten samochód się nie zagrzeje, tak? Poza tym tak, w ruchu ulicznym, kiedy jedziesz, wiesz, co chwila korek, to noga boli. No to jest jeszcze starego typu sprzęgło, oryginalne sprzęgło, które jest, no powoduje to, że noga boli. Także plusy tego auta to bardziej jest tak, żeby w weekend sobie po prostu, wiesz, wziąć żonę, dziecko i pojechać gdzieś za miasto na wycieczkę, wziąć sobie grilla, kocyk, poleżeć i wrócić tak, żeby nie stać w korkach. Czyli raczej mówisz, że to jest taki samochód bardziej z przeznaczeniem rekreacyjnym niż codziennym. Dzisiaj tak. No dobrze, to teraz przejdźmy do tych minusów, bo zakładam, że tutaj zejdzie się trochę dłużej, więc zacznijmy od razu. Co jest nie tak i dlaczego tak dużo rzeczy? Przede wszystkim to, że jadąc tym samochodem z wieku tego auta, tutaj w daszkach przeciwsłonecznych, słuchaj, sypie się tak, jakby, nie wiem, ktoś nie używał Head and Shoulders, albo po prostu by śnieg ci padał jakiś po prostu, zobacz, teraz Jest to generalnie zobacz, co raczej- się dzieje. Ojej, I dobra, to rzeczywiście już, jest tego ja dużo. ten samochód posiadam od 2016 roku i od 16 Nadal się roku, sypie. jak go mam, to tak on cały czas się sypie, nie? I No, to ale- się nic nie zmieniło. Można na to spojrzeć też z dobrej strony, że skoro nadal się sypie, to znaczy, że nadal jest, więc jakość wykonania nie jest taka straszna, bo jakby była gorszej jakości, to by się przestało sypać już 2 lata temu. Kiedy to się skończy. Także to jest na pewno Niedobrze. z użytkowania. Tak jak wspomniałem, sprzęgło, no noga boli, no jeżdżąc tym samochodem w korku, no boli, no jak jedziesz w trasę jest fajniej, tak? Aż sobie sprawdzę na sucho. O Jezu! Potwierdzam, ma rację. Chodzi jak w starej ciężarówce, no ale na razie to zupełnie co innego, bo samochód stoi, więc może w trakcie jazdy będzie lepiej. Albo Nie będzie może lepiej. Nie będzie Uwierz mi, że nie będzie lepiej, także lepiej. kolejny minus. No układ chłodzenia. Czy niewydajny jest po prostu. Jest niewydajny w tym samochodzie. No w taką pogodę, no po prostu jesteś cały mokry. Zatem czarna tapicerka skajowa, no nagrzewa się po prostu w mgnieniu oka. I siadając na tych fotelach, no po prostu można sobie poparzyć nogi. Nie tylko nogi. Nie tylko nogi. I wiesz, no stoisz w korku, czy jedziesz tym samochodem, nawet, no, kurde, jest gorąco w nim, tak? Opuścisz szybę, wiesz, no nie ma takiej wentylacji, tak? Więc to najlepszy samochód na wiosnę i jesień. Czyli przy niższych temperaturach Tak. właśnie trzeba tak dbać o Tak. temperaturę Tak. silnika. A właśnie, skoro jesteśmy przy silniku, propos bo to jest silnika. generalnie rzecz, na którą najwięcej ludzi zawsze narzekało. Tutaj wspomnimy, że to jest silnik o legendarnych 3 podporach wału korbowego przy 4 cylindrach, czyli tak jakby miało 2 podpory za mało. Ponad 20 tysięcy śrub, śrubek, łożysk, trybów, uszczelek i innych drobiazgów. Aż dziw, że to wszystko do siebie pasuje. No i te silniki miały ten problem, że po prostu się rozsypywały po losowej liczbie kilometrów. I to generalnie były raczej liczby z gatunku 5-cyfrowych niż 6-cyfrowych. No ale właśnie, to są mity, które ludzie często powielają. Jedni mówią, że gówno prawda, przejeździli tym samochodem 200 tysięcy kilometrów i tylko 2 razy remontowali silnik. Inni 5 razy remontowali silnik. Inni ani razu, ale przejechali na przykład 20 tysięcy kilometrów. I jako użytkownik tego pojazdu, co możesz na ten temat powiedzieć? Która wersja jest bliższa prawdy? Wiesz, tak szczerze Ci powiem, że nie wypowiedziałbym się na ten temat, że tutaj 20 tysięcy, 30 tysięcy i tu nic Wiesz, nie po prostu robisz. jakieś przygody z tym silnikiem, takie, które Wiesz jakby co? potwierdzały te wszystkie Nie tezy. mam, bo ja tym samochodem przez okres, którego posiadam, zrobiłem nim może ze 3000 km. Tym razem przyprowadziliśmy na plan właściciela tego oto wspaniałego, dużego Fiata, który też się nie zna. No wiadomo, są jakieś tam usterki, nie wiem, no świeca może gdzieś tam strzelić, tak, nie wiem, no przewód zapłonowy,
No to znaczy takie usterki, które mogą się w sumie przytrafić przy każdym Przy samochodzie, każdym, no więc... tutaj jakieś tam wycieki oleju są na pewno na tym silniku, mimo że on miał remont tam i zrobił niewiele, bo został wyremontowany na oryginalnych częściach z tamtego okresu i chyba tutaj już popełniłem błąd, bo może gdybym zrobił to na dzisiejszych, to by z niego nie ciekło i nie trzeba byłoby tego poprawiać, tak? Ale wiesz, tłumaczę sobie tym, że tym samochodem jeżdżę raz na jakiś czas, także dopóki klamę w garażu nie zostawia, no to nie jest źle, tak? Także myślę, że to tyle i teraz wsiądziesz sam za kierownicę i zobaczysz, jak to jest przyjemnie jeździć tym samochodem. Próba szczelności jest już ostatnią operacją w fabryce. Za chwilę nowy samochód wyruszy w świat. Siedzimy w Fiacie model roku 73 i jest to taka wersja, powiedzmy, przejściowa, gdzie jakby zmieniały się pewne rzeczy z roku na rok i w roku 73 nadal jeszcze była stara deska, natomiast od roku 74 była już nieco nowsza, nieco zmieniona w stosunku do tej, którą mamy przed sobą, natomiast no jakby od środka Fiat się nie zmienił, czyli mając przed sobą samochód z roku 73, a 72 czy 71, auto wygląda dokładnie tak samo. Pierwsze Fiaty miały stacyjkę z lewej strony, co z dzisiejszej perspektywy jest dosyć niecodzienne, ponieważ większość aut posiada stacyjkę z prawej strony, sprawdzić czy nie Porsche. Natomiast wtedy zdarzały się takie rzeczy. Wymaga to pewnego przyzwyczajenia, ale w gruncie rzeczy no, silnik odpala się raz i koniec. Ewidentnie czuć już, nawet wsiadając do tego samochodu i wykonując pierwsze metry, że jest to samochód wymagający krzepy od kierowcy. Już czuć, że będzie ciężko. No ewidentnie nie są to łatwe rzeczy. Także no, pokazuje to ewidentnie, że jazda takim samochodem na co dzień wymaga dość dużego wysiłku fizycznego, czyli no nie jest to czynność relaksująca. W tym samochodzie ciężko chodzi nawet szyba na korbę, a niestety muszę ją odkręcić, ponieważ inaczej uduszę się w środku. Akurat jest dosyć ciepło, więc w samochodzie też da się to odczuć. To, co się od razu rzuca w oczy, i to też jest niestety kolejna cecha tego samochodu, chociaż cecha łamane na wada, układ kierowniczy jest bardzo nieprecyzyjny. Wiadomo, samochód ma swoje lata, ale też od nowości te samochody cierpiały na pewne przypadłości związane z bardzo nieprecyzyjnie, wręcz luźno działającym układem kierowniczym. No i nie były to rzeczy, które są wymyślone, tylko były to rzeczy, które zostały zgłaszane przez użytkowników, którzy potrafili zgłaszać takie rzeczy w samochodzie, który dopiero co wyjechał z Polmozbytu. W ciągu 5 ostatnich lat przybyło 40 stacji obsługi i 400 stanowisk naprawczych. Nowe i nowoczesne miejsca pracy. Już nie oko majstra, lecz aparatura diagnostyczna. Idzie się przyzwyczaić, ale no nie mogę powiedzieć, że jazda tym samochodem na wprost jest czynnością zupełnie bezobsługową. Cały czas trzeba korygować lekko tor jazdy. No szczęśliwie przy większej prędkości układ kierowniczy pracuje z mniejszym oporem. Niemniej no, muszę się trochę kierownicą napracować, żeby samochód był w stanie jechać w zadanym kierunku. A silnik, no cóż, wspomnieliśmy wcześniej o jego pewnych wadach konstrukcyjnych, które wpływały na jego żywotność, no ale te wady jakby nie miały przełożenia na samą jego pracę, czyli jadąc samochodem tu i teraz, to czy silnik ma 3 podpory wału, czy ma tych podpór 5, czy ma obrócone panewki, czy nie ma obróconych panewek, jeździ z grubsza tak samo i w tej sytuacji silnik nawet całkiem sobie dobrze radzi z tym samochodem. O matko boska, ciężki zakręt. Nie da się ukryć, że przy próbie dynamicznego nabrania prędkości sytuacja nie ulega znacznej poprawie, czyli czy ja z tym samochodem jadę spokojnie, czy jadę dynamicznie, czasy przyspieszeń są mniej więcej takie same, czyli auto nie jest przesadnie zrywne, przesadnie dynamiczne, no ale da się tym autem jeździć całkiem sensownie w dzisiejszym ruchu drogowym, także mogło być lepiej, mogło być gorzej, jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Jedyne, co nie podoba mi się w związku z pracą silnika, to wydawane przez niego dźwięki. No
niestety także jest to cecha tych silników, ponieważ one pomimo wszystkich swoich zalet i wad i cech, no niestety nie grzeszyły kulturą pracy i ten dźwięk, który wydaje samochód, no nie jest zbyt przyjemny dla ucha, także ze środka. No ale nie jest to coś, co jakoś przerażająco drażni, także kiedy samochód już się rozhuśta i jedzie z jakąś stałą prędkością, nawet jakoś ten dźwięk się wtapia w tłum, wtapia w otoczenie, tak że nie pęka od niego głowa. Duży Fiat podczas takiej spokojnej, neutralnej jazdy no jest pojazdem, który jakoś specjalnie nie uprzykrza kierowcy życia. Coś, co wyróżnia dużego Fiata na tle na przykład niektórych produkowanych w tym czasie aut tej klasy, to hamulce tarczowe na wszystkich 4 kołach, co zresztą było podkreślane przez producenta stosowną nalepką na tylnej szybie przez kilka pierwszych lat produkcji. Da się to odczuć, że samochód hamuje bardziej zdecydowanie niż bym tego oczekiwał. Hamuje też pewniej, ponieważ hamulce bębnowe mają skłonność do rozregulowywania się i przy większym przebiegu, przy intensywniejszej eksploatacji samochód lubi na przykład skręcić w trakcie hamowania troszeczkę za bardzo w jedną stronę. Możecie sobie porównać, jak hamuje na przykład Wartburg, którego testowaliśmy w poprzednim odcinku, który dla odmiany ma hamulce bębnowe i którym zahamowanie przysparza znacznie większych trudności. No pomijając oczywiście fakt, że Wartburg nie posiada nawet wspomagania układu hamulcowego. Duży Fiat takowe posiada, więc raczej nie należy się tutaj spodziewać żadnej tragedii. Także reasumując, z użytkowego punktu widzenia hamowanie dużym Fiatem nie jest czynnością dramatyczną. Jest to czynność, która nie różni się zbytnio od jazdy współcześniejszym samochodem, a nawet w niektórych przypadkach to hamowanie jest bardziej dynamiczne niż się tego spodziewam. Po pierwszych paru kilometrach jazdy czuć rzeczywiście, że jest to auto wymagające krzepy, ale też do większości jego wad idzie się przyzwyczaić, chociaż przyzwyczajenie się do wad nie sprawia, że ta wada znika. Ta wada nadal jest, tylko po prostu człowiek już przestaje pewne rzeczy zauważać, dopóki nie wsiądzie do samochodu, który jest na przykład bardziej zaawansowany technologicznie. I tak jak na początku strasznie narzekałem na ciężko pracujący pedał sprzęgła, że muszę zapierać się wszystkimi mięśniami, żeby nacisnąć, aby wrzucić bieg. Po przejechaniu paru kilometrów mięśnie przyzwyczaiły się do tak pracującego pedału sprzęgła i nie jest to już coś, co mnie irytuje, chociaż jak zwracam na to uwagę, zaczynam się skupiać na tym, że rzeczywiście ten pedał pracuje ciężko, zdaję sobie sprawę, że większość samochodów mających 40 i więcej lat, którymi miałem okazję jeździć, nie stawiała mi takiego wyzwania, jeżeli chodzi o tak prozaiczną czynność jak wrzucenie biegu. Tak samo ciężko pracujący, albo może nie ciężko, a nieprecyzyjnie pracujący układ kierowniczy. Jest to rzecz, do której idzie się przyzwyczaić, no ale znowu, mówimy tutaj o sytuacji, kiedy pewne wady przestają być zauważalne, a nie to, że te wady znikają, czyli przesiadając się do samochodu, który jest wykonany znacznie lepiej, z lepszej jakości materiałów, bardziej zaawansowany technologicznie, nie będzie po prostu tego problemu, czyli nie będę musiał się do niczego przyzwyczajać. Chcę tutaj jakby nawiązać do tego, że patrzymy na samochód przez pryzmat roku 2023, w którym nagrywamy ten film, a nie przez pryzmat czasu i przede wszystkim klimatu, w jakim ten pojazd powstał. No bo w jakich czasach, w jakich warunkach powstawały polskie samochody i ogólnie samochody z krajów demokracji ludowej, wszyscy wiemy. Listopad 1967 roku. Z taśmy montażowej schodzi pierwszy polski Fiat 125P. W krótkiej historii fabryki samochodów osobowych nowy rozdział. Duży Fiat na tym polu i tak radził sobie całkiem dobrze, ponieważ powstawał w oparciu o włoską licencję, czyli był autem na wskroś bardziej nowoczesnym od produkowanej wcześniej, a nawet przez pewien czas równolegle Warszawy, która była pojazdem po prostu tak dramatycznie przestarzałym, że aż strach o tym pomyśleć. Warszawy jeżdżą do dziś po polskich drogach. Taksówkarze twierdzą, że są to najtrwalsze wozy, jakie kiedykolwiek udało się wyprodukować. Wiem, zdaję sobie sprawę, że te samochody powstawały w takich, a nie innych czasach i były wykonane po prostu dziadowsko, ale no, to jest niestety ich wada, a nie cecha w tym przypadku, że one zostały tak źle wykonane. I patrząc na te auta przez pryzmat roku 2023, czyli patrząc na te auta przez pryzmat
kilkudziesięciu lat, kiedy można było jeździć też innymi samochodami produkowanymi równolegle wcześniej, później, no oceniamy je po prostu obiektywnie, czyli jak się tym samochodem jedzie teraz. No i jedzie się po prostu na swój sposób ciężko. Wyjechałem na trasę szybkiego ruchu. Oczywiście rozpędzając samochód do tej prędkości musiałem poświęcić na to trochę czasu. Hałas silnika i generowane przez niego wibracje są takie, że czuję każdą kością tę prędkość i oczywiście mam wrażenie, że ten samochód jedzie dużo szybciej niż jedzie. No i to też pokazuje jego pewne ułomności, że auto jest fajne do pewnego momentu, a powyżej pewnej granicy już przestaje być sympatyczne, a zaczyna być irytujące dla kierowcy. Teraz znowu zaczyna być fajne, bo samochód zwolnił, samochód się ustabilizował i jazda tym samochodem znowu zaczęła być fajna. Ale muszę teraz zmienić pas, patrzeć w lusterko, w którym nic nie widać, dodać gazu w silniku, który nie ma takiego przyspieszenia, jakiego bym od niego oczekiwał. No i znowu pojawiają się problemy, także to jest dla nas kryterium oceny tych samochodów. Na tyle krajów demokracji ludowej duży Fiat był czymś pośrodku, czyli można było mieć coś znacznie gorszego, na przykład Wartburga, ale można było mieć też coś znacznie lepszego, czyli Ładę. Dlaczego Ładę? Ponieważ Łada, mimo że opierała się zasadniczo na tym samym samochodzie, na tej samej konstrukcji, czyli miał ten sam punkt wyjścia, była pojazdem nowocześniejszym, gdzie od samego początku jakby zakupiono pełną licencję, a nie tylko licencję na stary model w nowym opakowaniu. Istnieje zresztą też teza, że dlatego podpisano aneks do umowy na produkcję dużego Fiata z nadwoziem Fiata 125, bo trochę wstyd było produkować Fiata 1300-1500 w tym samym czasie, kiedy w Związku Radzieckim przebrzydłym i okropnym produkowano już Fiata 124 w nowoczesnej, wybudowanej przez Włochów fabryce. Jak było, nie wiadomo do końca, niemniej na tle dużego Fiata Łada była samochodem zdecydowanie nowocześniejszym, zdecydowanie lepiej zrobionym od strony zarówno jakościowej, jak i mechanicznej. Więc duży Fiat był czymś takim pośrodku. Troszkę zabawne może być to, że w czasach jego młodości, kiedy ten samochód był nowy albo miał względnie 2-3 lata, ludzie wręcz zabijali się o niego, pragnęli tego samochodu. On był ucieleśnieniem wszystkich marzeń. I to pokazuje, jak głębokiej była polska motoryzacja, ponieważ ten samochód na tle zachodnich produktów, nawet bazujących na tej samej konstrukcji, był po prostu zły. Ten samochód jest wykonany w sposób kiepski. Ten samochód mechanicznie jest cofnięty względem na przykład włoskiego Fiata o jakieś przynajmniej 10-15 lat. Także duży Fiat, jaki jest, każdy widzi. I nawiązując do tego, co zostało powiedziane na początku filmu, że moda na dużego Fiata nigdy nie minie. Nie minie, bo samochód ma swój klimat. Samochód przede wszystkim wzbudza w ludziach wspomnienia. Dziadek miał takiego, ojciec miał takiego, sąsiad miał takiego, czy wśród młodych ludzi, ojejku, jaki fajny samochód, nigdy takiego wcześniej nie widziałem. Także duży Fiat zawsze pozostanie w sercach Polaków, ale trzeba na sprawę spojrzeć obiektywnie. Nie jest to samochód dobry, nie jest to też samochód zły. Jest to samochód po prostu przeciętny, czyli wyprodukowany na tyle dobrze, na ile było to możliwe, z czego oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę, ale patrząc na sprawę czysto obiektywnie i czysto użytkowo, jest dużo lepszych samochodów, zarówno pod kątem zaawansowania, jak i pod kątem samej jakości wykonania. A to jest bądź co bądź w samochodzie zawsze najważniejsze. Jak jeździ i czy dowiezie nas do celu. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.